Lekcja pod tytułem Oś symetrii figury. Przyjrzyj się temu prostokątowi i temu, co ja za chwilę zrobię. Otóż, narysuję taką prostą. I teraz wyobraź sobie, że wycinasz nożyczkami ode mnie z ekranu ten prostokąt, a następnie składasz go na pół wzdłuż tej prostej. To co się stanie? Ta część lewa będzie idealnie pasowała do tej części prawej, prawda? One się na siebie idealnie nałożą. Jeżeli tak się dzieje, czyli potrafimy narysować taką kreskę, wedle której później jesteśmy w stanie złożyć na równo naszą figurę, tak że lewa strona pasuje do prawej, to wtedy taką kreskę nazywamy osią symetrii figury, to jest oś symetrii. Taka prosta nazywa się osią symetrii, natomiast taka figura, która posiada choć jedną oś symetrii, nazywa się figurą osiowo-symetryczną. To jest figura osiowo-symetryczna. Dziwna nazwa, prawda? No ale tak to się nazywa. Figura osiowo-symetryczna, jednym słowem, to jest taka, która posiada choć jedną oś symetrii. Dlaczego mówię choć jedną? No bo popatrz. Ten nasz prostokąt równie dobrze, zamiast tak rysować tą oś symetrii, czyli składamy pionowo, równie dobrze mogłem narysować tak, popatrz, I wedle tej osi symetrii moglibyśmy złożyć, czyli składalibyśmy nie o tak, w ten sposób, tylko o tak, w ten sposób, prawda? Czyli nie w pionie, tylko w poziomie też by pasowało. Często tak się zdarza, że niektóre figury mają więcej niż jedną, na przykład, tak jak tu, dwie osie symetrii. No i teraz dowcip polega na tym, że w zadaniach z tego działu będziesz musiał umieć wskazać, bądź umiała wskazać, czy dana figura ma oś symetrii, a czasami może ma ich kilka. I właśnie musisz sobie wyobrazić następującą rzecz. Gdzie jest ta kreska, wedle której, jak zegnę na dwie połówki moją figurę, to one będą do siebie idealnie pasowały. No poćwiczmy sobie na kilku tutaj przykładach. Popatrz, mamy trójkąt. Jaki to jest trójkąt? Równoramienny, widzisz? Te dwa ramiona są równe, podstawa jest krótsza. No to trójkąt równoramienny ma jedną oś symetrii, dokładnie przechodzącą tak, w ten sposób. Pokażę Ci przykład innego trójkąta. Tu mamy trójkąt równoboczny. Ten trójkąt będzie miał trochę więcej osi symetrii. Popatrz. Pierwsza. Druga. I trzecia. Co więcej, one się ładnie tutaj w środeczku przecinają. Trójkąt równoboczny ma 3 osie symetrii. Równoramienny jedną. Na kolejnych przykładach przyjrzyjmy się. Czy literkę A da się tak złożyć na pół, że obie połówki będą do siebie pasować? No ona nam przypomina trójkąt równoramienny, więc tu jest żadna, że tak powiem, tajemnica. W ten sposób, prawda? A literkę E też damy radę, tylko tym razem oś będzie w ten sposób. No a szanowny okrąg. Oczywiście tak. Narysuję tutaj środek. I teraz uwaga. Okrąg jest takim przypadkiem, w którym ma dowolną ilość osi symetrii. Każda prosta przechodząca przez środek jest osią symetrii. Więc ile jest takich osi symetrii? Jak myślisz? Ile mogę takich osi symetrii narysować? Nieskończenie wiele. Ich jest nieskończenie wiele, czyli nieskończoność. Mógłbym tutaj do końca świata, jakby mi starczyło cierpliwości, rysować te osie symetrii, a i tak wszystkich bym nie narysował. Patrzmy jeszcze na jakiś przykład. Literka T na przykład. Ma oś symetrii jak najbardziej, proszę bardzo. Tutaj przechodzącą przez sam środeczek. A czy napisy mają osię symetrii? Przepraszam Cię bardzo, ale już je odręcznie zrobiłem. Więc weź poprawkę na to, że te literki powinny być idealnie takie same. To lewe M i prawe M. No to tutaj też jest oś symetrii przechodząca przez środek literki I. I podobnie tutaj. Też jest oś symetrii przechodząca przez środek literki A. Pod warunkiem, że to nie jest nabazgrolone, tak jak ja to zrobiłem, tylko tak elegancko, jak na poprzedniej stronie napisane. Więc i napisy też mogą mieć oś symetrii.
Więc jak musisz zbadać, czy dana figura lub napis, a czasami nawet i zdjęcie, bo w zadaniu może być zdjęcie, ma oś symetrii, to zastanawiasz się, gdzie jest ta kreska. Jak złożę po tej kresce, to mi się uda otrzymać dwie idealnie po obu stronach nakładające się na siebie figury. Czyli jakby na pół i składamy. Jeżeli idealnie lewa strona pasuje do prawej, albo jak ta kreska idzie tak, to góra pasuje do dołu, to znaczy, że to jest oś symetrii. A czasami, jak zauważyłeś, na przykład w kwadracie, to możemy i na ukos zrobić, ale mi się ten kwadrat udał, zrobię to porządnie, żeby nie być gołosłownym. O, powiedzmy, mamy kwadrat, postaram się i patrz, tutaj jest sporo. Przez środek pierwsza, przez drugi środek poziomo druga, już się nie staram na wielką dokładność tutaj wysilić. O, proszę bardzo, i przez te wierzchołki też. Kwadrat ma jeszcze więcej osi symetrii. Zawsze się dobrze zastanów, czy czasami tych zgięć, czyli tych kresek zwanych osiami symetrii, nie jest więcej niż jedna, a czasami więcej niż dwie, tak jak na przykład w wypadku kwadratu, prawda? No to powodzenia z osiami symetrii i koniec lekcji.